przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą liczyć na pomoc publiczną na zasadach de minimis, czyli o takiej wartości, która nie zakłóca konkurencji na unijnym rynku. Tak może być na przykład w przypadku szkoleń, dotacji informatycznych, m.in. w zakresie e-usług czy promocji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Dowiedz się, na czym taka pomoc polega i kto może z niej skorzystać. Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 niesie za sobą nie tylko ogromną pulę środków do rozdysponowania pomiędzy beneficjentów, ale również szereg zmian w porównaniu do zasad obowiązujących w latach ubiegłych. Podstawą do ich wprowadzenia jest reforma prawa pomocy publicznej realizowana przez Komisję Europejską, której celem jest uproszczenie dotychczasowych zasad oraz dostosowanie ich do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Jednym z obszarów, który został poddany reformie, są reguły udzielania pomocy de minimis, które obowiązują od 1 stycznia 2014 roku i będą ważne aż do 31 grudnia 2020 roku. W przypadku udzielania tego typu wsparcia dla przedsiębiorstw, pomoc de minimis ma formę wsparcia publicznego. Nie wymagana jest notyfikacja Komisji Europejskiej oraz pomoc ta uważana jest za dużą szansę dla podatników. Pomoc ta może być udzielana wszystkim typom beneficjentów bez względu na formę prawną lub zakres projektów. Jedynym ograniczeniem jest kumulacja pomocy de minimis w obrębie jednego organizmu gospodarczego, która nie może przekroczyć 200 000 euro brutto w grupie przedsiębiorstw powiązanych. Pomoc de minimis w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego może być udzielana na szkolenia, koszty w ramach projektów inwestycyjnych, pożyczki i poręczenia kredytów dla MŚP, dotacje informacyjne, projekty promocji przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, gwarancje kredytowe oraz dotacje na cele środowiskowe. Pomoc de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych to dotacja, pewien rodzaj pomocy publicznej udzielanej przez państwo podmiotom gospodarczym. Pomoc de minimis jest to pomoc o stosunkowo niskiej wartości, dzięki czemu nie jest ona w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać wpływu na handel między państwami członkowskimi. Pomoc de minimis może zostać udzielona każdej firmie do wysokości nieprzekraczającej równowartości 200 000 euro brutto w okresie kolejnych 3 lat budżetowych. Wyjątkiem zaś są firmy z sektora transportu drogowego towarów, gdzie próg pomocy wynosi 100 000 euro brutto. Z pomocy de minimis nie mogą korzystać podmioty działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury, podmioty działające w sektorach produkcji podstawowych produktów rolnych, podmioty działające w sektorach przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich zakupionych produktów od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, albo jeśli przyznanie pomocy zależy od faktu jej przyznania w części lub w całości producentom surowców. Podmioty prowadzące działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, to znaczy pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o procesie pozyskiwania środków z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zobacz inne nasze wideoinformatory. Znajdziesz je na stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu. Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszych punktach informacyjnych w Warszawie, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce i Radomiu. Nie zapomnijcie też o naszej stronie internetowej funduszedlamazowsza.eu.